Po amerykańskiej przygodzie za kierownicą Mustanga nadszedł czas, by odkryć nowe lądy. Naszego rumaka zamieniliśmy na 2 tygrysy i na ich grzbietach ruszyliśmy z Bebkiem na podbój Bałkanów. Bez planu i scenariusza, za to otwarci i gotowi na przeżycie niezwykłych przygód, których w tej podróży nie zabraknie. Od turystycznych zakątków Dubrownika, przez nieturystyczne rewiry Bośni i Hercegowiny, oszałamiające zakątki Czarnogóry, aż po witającą nas pięknymi krajobrazami, niesamowitymi ludźmi oraz widmem krwawego dyktatora Albanię. Droga wycieczko, zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Ruszamy! W tym odcinku odwiedzimy Dubrownik oraz odpalimy Tigery i ruszymy w trasę wzdłuż adriatyckiego wybrzeża, aby przed zmrokiem dotrzeć do bośniackiego Mostaru. Brzmi łatwo, ale rzeczywistość oraz nawigacja bywają przewrotne, o czym przekonamy się na własnej skórze. Naszą podróż zaczynamy na razie pieszo w chorwackim Dubrowniku, czyli jednej z najpopularniejszych bałkańskich miejscówek. Tłumy turystów najeżdżających w sezonie te perły Adriatyku nie przeszkadzają jednak w podziwianiu architektury miasta, którego czarowna starówka wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Fani gry o Tron wiedzą również, że Dubrownik grał w nim rolę King's Landing, czyli stolicy serialowego Westeros. Every time a Targaryen is born, the gods flip a coin. Nasz serial rozpoczniemy więc od wizyty w tym słynnym miejscu. Piękne widoki, góry, doliny, wąwozy, to co turysta kocha najbardziej. A jako turysta jestem tutaj po raz pierwszy, czyli w Dubrowniku, gdzie zaczyna się nasza motocyklowa przygoda. Nigdy wcześniej nie miałem okazji zobaczyć Chorwacji, nigdy wcześniej nie byłem na Bałkanach. Więc to, co odkryję, będzie odkryciem dziewicy, która dotknie tego miejsca. Mówię oczywiście o Chorwacji i nie tylko. Pierwszy raz w życiu. Widzę na razie, że jest tutaj jakby luksusowo. Pachnie miłością, pachnie wielkim światem, pachnie dewizami, pachnie też Polakami. Założę się, że wystarczy postać w tym miejscu parę sekund, żeby trafić na rodaków. Jak masz córka na imię? Barbara. Ile masz lat? Ja mam 14. 14, dobrze. Też miałem 14 2 lata temu. No i proszę. 13 sekund w obcym miejscu i już są nasi. To mi się podoba. Prawdopodobnie z kimś mnie mylą, może nawet z Krzyśkiem Ibiszem, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że jest fame. Hej. Czuję się jak znany youtuber, wszyscy na mnie patrzą i myślą, że jestem kimś ważnym. Może pani chciałaby ze mną zdjęcie? We're just from the Jesteśmy tylko z CNN. No tak, filmujecie tutaj. Widzisz, jak łatwo ludzi oszukać? Powiedziałem, że jestem z zagranicznej telewizji. Od razu jej się oczy rozświetliły. Już była gotowa zaprosić mnie na spotkanie. Ta fontanna podobno jest wyjątkowa i magiczna, bo jeśli napijesz się wody z każdego z tych kurków, to spełni się twoje nawet najskrytsze marzenie. Problem jest tylko taki, że większość z kurków nie działa, więc jedyne co można zrobić przy tej fontannie, to prawdopodobnie odświeżyć się odrobinę po podróży. O tak. A moje marzenie jest takie, żeby usiąść i coś zjeść. Podobno w Chorwacji jedzenie pierwsza klasa, w związku z tym zobaczmy, czy da się tutaj chapnąć schabowego z ziemniakami. I kapustką zasmażaną. No, bo jak Polak jedzie za granicę, to wiezie Polskę ze sobą. Nie tylko w sercu, ale i na talerzu. Spróbuję podejrzeć, jaki pan ma PIN. Piękne miejsce, absolutnie zjawiskowa, urokliwa uliczka oświetlona miękkim chorwackim światłem, tylko jedna rzecz mnie zastanawia. Nie widzę tutaj ani jednego drzewka, ani jednego krzaczka, ani jednego skrawka zieleni, więc jak Chorwaci, jak oni załatwiają sprawy swoich zwierząt? Gdzie te biedne psy unoszą swoją jedną nogę? Gdzie ich kocięta mają swoją kuwetę? Bo na razie tego nie ogarniam. Chyba że w bramie. Ale tam już ktoś stoi. Hej.
Hello. Co pani poleca? Co jest najlepsze? Tutaj mamy wypieki wegetariańsie, a tutaj z mięsem. O, Mogą być z mięsem wołowym lub na przykład z serem i szpinakiem. Może ten z wołowiną. okay. Is it good? Jest smaczny? Tak, jest dobry. Thank you. Dziękuję, Bye bye. do widzenia. Za 28 kun kupiłem coś, co nazywa się burek. Ewidentnie kochają tutaj zwierzęta. Mam tylko nadzieję, że burek nie miał nic wspólnego z mięsnym wkładem do tego, co właśnie za chwilę włożę do swych ust. Powiem wam pysznie. Smakuje trochę jak mielony, włożony do balaska z ciasta francuskiego. Nie wiem, czy to jest lokalny przysmak, czy nie, ale ponieważ po locie z Polski jestem wygłodniały nie tylko wrażeń, ale i lokalnych specjałów, przyjmijmy, że jest to mój pierwszy posiłek na chorwackiej ziemi i od razu udany. Show biznes to królestwo cynizmu, więc moje serce po latach pracy w tej branży jest skamieniałe. Natomiast jakbym kiedyś chciał romantycznie oświadczyć się innej kobiecie niż moja osobista żona, to zrobiłbym to w tym miejscu. Absolutnie urokliwe, przepiękne, cudowne, a przy okazji sprawdza, czy moja wybranka ma odpowiednią kondycję, żeby ze mną wytrzymać wiele lat. Bo jak zejdzie z tych schodów i się nie zastapie, tak jak ja teraz, to znaczy, że może zostać. Chorwacja. Wykończy cię. Nikt mnie nie uprzedził, że to miasto jest złożone głównie ze schodów i żeby się po nim poruszać, trzeba mieć w sobie krzepę 16-latka albo przynajmniej być sportowcem. A ja, człowiek zasiedziały na co dzień w telewizji na śniadaniowej kanapie, nie mam już w sobie tyle siły, żeby tak się przemieszczać w górę i w dół. Dlatego pozwólcie, że chwilę odsapnę i popatrzę sobie na spokojnie, jak to wszystko wygląda. Dubrownik składa się głównie ze schodów, a ta pani składa się głównie z włosów. Też kiedyś miałem takie. Natomiast Radosław Majdan nigdy nie miał takich i nigdy nie będzie miał. Proszę bardzo, śmiało. Please. Proszę, tak, my tylko filmujemy, proszę się nie przejmować. Ludzie widzą kamerę i od razu myślą, że muszą zmienić swoje życie, muszą jakoś na to odpowiedzieć, muszą zejść z trajektorii swojego normalnego poruszania się, a to przecież tylko wideo. Proszę bardzo, no. Nie, proszę się nie przejmować. A jakby tak brać od każdego po 20 kun za możliwość przejścia przed kamerą, to byłby interes. Znajomi z branży mówili mi, że w Dubrowniku można kupić najlepszy towar. To akurat prawda, nawet wiem gdzie. Trwała próba wyboru miejsca na kolację i dwie rzeczy, których nauczyła mnie moja babcia. Po pierwsze, nie jedz tam, gdzie są zdjęcia potraw. Po drugie, nie jedz tam, gdzie jest naganiacz i zdjęcia potraw. Po trzecie, jedz tam, gdzie jedzą tirowcy. Więc szukam tirowców. Tak. Czyli tu nie. Wydaje mi się, że pani podsmażała tutaj małe kocięta. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na wybór knajpy, opierając się na intuicji oraz zniewalającym uśmiechu właścicielki, którą niestety podstępnie oszukałem, że jestem znanym blogerem kulinarnym, powodując u niej wielkie przejęcie. Zobaczmy, co tutaj macie, jeśli możemy. Ten bajer zawsze powoduje, że potem jemy za darmo. Mówiłem, że będzie schabowy i jest schabowy, tylko taki tutejszy, inny trochę. Prawdopodobnie nawet z innego zwierzęcia. Rozpływa się w ustach. Gdyby to była Magda Gessler, nie przewróciłaby tego stolika do góry nogami. Potrząsnęłaby włosami i powiedziałaby: to jest pyszne. Po napełnieniu żołądków dosyta pojawiły się oczywiście kaloryczne wyrzuty sumienia, więc postanowiłem pouprawiać trochę sportu. Ale tylko trochę.
Tato, poczekaj. Mój ojciec zawsze wszędzie za mną jeździ, chodzi, pilnuje, żebym sobie krzywdy nie zrobił. Nawet chodzimy tak samo. Mieszkałaś gdzieś w domu nad Wisłą, pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość, wciąż kocham Cię, jak Irlandię. Staramy się z kolegą odnieść sukces międzynarodowy, dlatego przyjechaliśmy do Dubrownika na gościnne występy. No i nie wiem, jak Wam się podoba, ale większość turystów wprawiona w zachwyt, proszę zobaczyć. Ustawiają się tłumy, żeby nas oglądać. Gdyby miał opisać na Facebooku swoją relację z tą gitarą, na pewno napisałby to skomplikowane. Widać, że trochę ją kocha, trochę jej nienawidzi. Wieczór w Dubrowniku był tak udany, że od pewnego momentu niewiele już pamiętam. Za to poranek przywitał nas mocną kawą, niesamowitymi bajkowymi widokami i obietnicą motocyklowej przygody, która już za chwilę miała się wreszcie rozpocząć. Wśród dubrownickich gołębi gruchnęła wieść, że podobno w mieście widziano ostatnio 2 tygrysy i tym razem nie była to plotka. Jeszcze tylko zaliczymy tradycyjne chorwackie wesele i możemy stanąć oko w oko z tymi drapieżnikami bezdroży. Koniec spacerków i gofrów. Jeszcze tylko jedno selfie i czas rozpocząć prawdziwą męską przygodę. Ale pięknie. Podobno gdzieś tutaj w okolicy ma swoją haciendę Robert Makłowicz. Więc jakbyśmy zgłodnieli, możemy zawsze wpaść do Roberta na szaszłyki z sarny w sosie krewetkowym pod pierzynką z kurkumy i pianą z rumburaków. Oczywiście wszystko solidnie podlane lokalną rakiją. Ale najpierw pożegnamy Dubrownik ostatnim rzutem oka na panoramę miasta, którą najlepiej widać ze wzgórza Srt. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego mówię w liczbie mnogiej i kim jest ten tajemniczy jeździec w czarnym kasku, podążający za mną jak mroczny cień. To Bebek, towarzysz moich wszystkich podróży, pożeracz owsianych batonów, milczący zaklinacz jednośladów. A więc, drogi braciszku, odkręcamy manetę, dajemy maszynom miodu i lecimy dalej, w stronę Bośni i Hercegowiny. Nie zabieraj mi mojego motorka. Nie, nie chcę jechać na 125. Nie zabieraj mi. Nie zabieraj mi mojego motorka. Mama ścikałem się w rejstopy. Na szczęście wraz z otwarciem oczu koszmar zamienia się w piękny sen na jawie, bo tak można opisać niesamowite widoki, zapachy i inne wrażenia, które atakują zmysły podczas jazdy serpentynami, wijącymi się wzdłuż słonecznego wybrzeża Adriatyku.
Z jednej strony kojący lazur morza, z drugiej piętrzące się połacie zielonych wzgórz, a pośrodku równiutki asfalt. Trudno o lepszą grafikę w grze naszej bałkańskiej podróży. Chorwacja, choć piękna, na każdym kroku, w każdym nadmorskim miasteczku, w każdym restauracyjnym menu dostępnym w kilku językach, przypomina o tym, że nastawiona jest przede wszystkim na turystów. Nic w tym złego, jednak celem naszej wyprawy są również nieco mniej oklepane rewiry. Dlatego naszą wycieczkę kierujemy w stronę Bośni i Hercegowiny, w której naszym celem na dziś jest dotarcie do Mostaru. Bo było tak, w dawniejszych czasach, jak kowboj na prerii pędził swojego rumaka, to ja raz na jakiś czas rumak się musiał zregenerować, stanąć przy wodopoju, poskubać sobie trawy, odetchnąć, mówiąc krótko. A w dzisiejszych czasach jest dokładnie odwrotnie. Tego rumaka się nie da zamęczyć, a jeździec jak najbardziej. Musi sobie poleżeć, poskubać trawę, no i wieczorem oczywiście pójść do wodopoju. Bo jakże inaczej. Tak trzeba żyć. Tuż po wyjechaniu z Chorwacji czeka już na nas zupełnie inna rzeczywistość, bardziej dzika i miejscami dość ponura, bo co chwilę mijamy budynki widma, wciąż pamiętające okrutną wojnę, która przetoczyła się przez te terytoria w latach 90. Niestety, nie wszystko poszło tak gładko, jak planowaliśmy. Na koniec dnia nawigacja zaczęła grać przeciwko nam, pokazując drogi bez przejazdu, a także wytyczając wcale nie najkrótszą trasę do celu. Trzeba trochę się porozciągać w fotelu. 48 km jest. Czy musimy znowu do Bośni pojechać? Gdzie? Czy teraz na Bośni musimy się znowu? No? No co ty? It was at this moment that he knew. He fucked up. No tak, bo niepotrzebnie do Chorwacji wjechaliśmy. Pogubiliśmy się. Bałkany takie trudne. No to panowie na koń. Dodatkowa stówka w siodle wydaje się niewielkim dystansem, lecz gdy trzeba pokonać ją przez góry po zmroku i całym dniu jazdy, to robi się niezbyt wesoło. Dlatego gdy dotarliśmy na miejsce, zwyczajnie runęliśmy ze zmęczenia. Ale spokojnie,
Podniesiemy się w następnym odcinku i pokażemy Wam niesamowity Mostar. Miejsce, w którym chłopcy stają się mężczyznami. Może i nas to wreszcie spotka. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.